Witamy wszystkich serdecznie. Mam na imię Małgorzata. A ja Przemysław. Chcielibyśmy przedstawić książkę, którą razem przetłumaczyliśmy na język polski. Nazywa się Księga Uranti. Tekst książki powstał w Chicago w latach 30. ubiegłego wieku. Okoliczności powstania książki są tak unikalne, że omówimy je kiedyś osobno. Książkę wydała grupa ludzi, której przewodniczył dr William Sadler, jednak żadna z osób zaangażowanych w wydanie książki nie jest jej autorem. Autorami książki są istoty niebiańskie, wyszczególnione w jej spisie treści. Angielski oryginał ukazał się drukiem w roku 1955, polskie tłumaczenie w roku 2010. Książkę i jej 24 tłumaczenia na różne języki sprzedaje się nadal i to w coraz większej ilości. W ciągu 10 lat tłumaczenie polskie doczekało się 4 wydań. Książka jest dość obszerna. Zawiera 2097 stron. Porusza tematy ze wszystkich niemalże dziedzin, jakimi może być zainteresowany człowiek, więc każdy tam znajdzie dla siebie coś ciekawego. Tym bardziej, że nie trzeba jej czytać po kolei. To nie jest powieść, a raczej forma przewodnika dla całej ludzkości. Książka opisuje wiele religii, ale koncentruje się przede wszystkim na chrześcijaństwie. Zawiera wiadomości z astronomii, kosmologii, fizyki, chemii, biologii, geologii, historii, prehistorii i genetyki. Opisuje kontakty człowieka z istotami niebiańskimi na przestrzeni całej ludzkiej historii. Koncentruje się jednak szerzej na zdarzeniach opisanych w Starym i Nowym Testamencie. Wyjaśnia te zdarzenia i uzupełnia. Generalnie, po uważnym przeczytaniu, człowiek nabiera zupełnie innej perspektywy do świata. Rozumie dokładnie, kim jest, jakie jest jego przeznaczenie, jaki jest cel i sens bytu, jaki jest naprawdę stosunek Boga do człowieka, jakie są etapy rozwoju cywilizacji. W dzisiejszym świecie stagnacji duchowej i dezorientacji ideologicznej książka przynosi odświeżające idee. Księga Uranti składa się z 4 części. Część pierwsza opowiada o wszechświecie duchowym i materialnym. Twierdzi, że wszechświat duchowy jest bardziej rzeczywisty i trwały niż materialny. Przynosi ciekawe informacje z dziedzin astronomii i kosmologii. Opisuje strukturę wszechświata i jego zarządzanie przez istoty niebiańskie. Przydaje cel i sens naszym życiowym trudom i cierpieniom. Jest tam dokładny opis Boga Ojca i raju, w którym On przebywa. Jest też dokładny opis wszystkich niebiańskich istot towarzyszącym Bogu. Dowiadujemy się z tej części, skąd wziął się wszechświat, jaki jest cel i sens istnienia. Część druga opisuje funkcjonowanie materialne i organizację duchową wszechświata lokalnego, czyli tej części wszechświata, w której żyjemy. We wszechświecie lokalnym znajdują się miliony zamieszkałych planet. Wszechświat tętni życiem, które być może wkrótce odkryjemy. W tej części znajduje się także dokładny opis tego miejsca, dokąd idziemy po śmierci. Według książki piekło nie istnieje. Jest to czysto ludzki wymysł, sprzeczny z miłosierdziem Bożym. Jest tam również opis zaawansowanych cywilizacji na innych planetach. Część trzecia opisuje historię Ziemi, czyli Uranti, bo tak właśnie nazywa się Ziemia w katalogach kosmicznych. Opisuje tworzenie się naszej planety, jej epoki geologiczne, powstawanie gór oraz kolejne zlodowacenia. Mówi o tym, jak ewolucja, wspomagana przez istoty duchowe, kształtowała pierwszych ludzi. Opisuje historię istot przybyłych z kosmosu w celu nauczania nas kunsztów cywilizacji oraz miasta, które zbudowali, a które zostało później zalane wodami Zatoki Perskiej. Podaje szczegóły kosmicznego buntu wywołanego przez Lucyfera i wpływ, jaki to miało na historię naszej planety.
Opisuje dzieje Adama i Ewy i pięknego ogrodu Eden, w którym mieszkali. Potem mówi o odstępstwie Adama i Ewy od ustalonego planu rozwoju planety, czyli o tym, co dziś nazywane jest grzechem pierworodnym. Opisuje wędrówki ludów starożytnych. Opowiada o starożytnych cywilizacjach Mezopotamii, Egiptu, Grecji, Chin i Indii. Potem mówi o Melchizedeku, kapłanie jedynego Boga, który żył na ziemi w czasach Abrahama i jego wpływie na rozwój wszystkich religii monoteistycznych. Dalej książka wprowadza nas w czasy historyczne oraz wydarzenia opisane w Starym Testamencie, tylko z mnóstwem szczegółów, których nie ma w Biblii. Część 4 Księgi Urantii przedstawia pełną i szczegółową historię Jezusa z Nazaretu. Opowieść ta jest zbieżna z tym, co jest w Nowym Testamencie. Uzupełnia jednak Pismo Święte wieloma dodatkowymi szczegółami. Uzupełnia tak dokładnie, że te dzieje Jezusa i Jego nauki Księga Urantii opisuje na niemalże 800 stronach. Od 4 części wielu czytelników zaczyna swą przygodę z Księgą Urantii. Opisuje dzieciństwo Jezusa i Jego lata szkolne i młodzieńcze, potem ciężką pracę Jezusa jako cieśli oraz wychowywanie licznego rodzeństwa po śmierci Józefa. Tym samym zaznajamia nas z tym okresem, który nazywany jest latami nieznanymi życia Jezusa. Opisuje podróże Jezusa po całym niemalże świecie śródziemnomorskim. Następnie znajdujemy w książce głoszenie Ewangelii przez Jezusa i Jego apostołów we wsiach i miasteczkach Galilei, Judei, Samarii oraz w wielu innych miejscach. Opisane są szczegółowo charaktery apostołów z ich zaletami i wadami, a także apostolstwo kobiet, o czym dzisiaj prawie nikt nie wie. Sedno Ewangelii głoszonej przez Jezusa zawiera się w stwierdzeniu, że Bóg jest Ojcem, człowiek jest Jego dzieckiem. Miłość Ojca do dziecka staje się centralną prawdą wszechświatowych związków Stwórcy i stworzonego. Jest tutaj położony nacisk na bezgraniczną miłość Boga, a nie sprawiedliwość króla, który szuka zadowolenia w cierpieniu i karaniu swojego poddanego. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z tekstem książki. Tekst można ściągnąć za darmo. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce: pobierz Księgę Urantii.